Cześć, dzień dobry. Nadaję z bunkra, ponieważ będę opowiadał dzisiaj o filmie, na którym każde zdjęcie, jakie zrobicie, będzie wyglądało jak po atomowej apokalipsie. Wiem, ktoś może się zrzymać, że apokalipsa polega na tym, że nic po niej już nie ma, już szczególnie fotografów analogowych, ale no wiadomo, o co chodzi. Washi F to jest naprawdę wyjątkowy czarno-biały film. Ja w poprzednim filmie wspominałem o tym, że większość czarno-białych filmów wygląda dla mnie bardzo podobnie. Natomiast ten film to jest właśnie to, dlaczego próbuję różnych filmów, żeby trafiać na takie perełki jak ten. To jest film od niewielkiego producenta z Francji, właśnie od firmy Washi. Nazwa tej firmy pochodzi od japońskiego papieru i oni nawet mają w swojej ofercie film, który jest faktycznie na bazie z tego papieru Washi. Nie odważyłem się jeszcze na nim robić zdjęć, ale może kiedyś w przyszłości się zdarzy. Washi F natomiast to jest film, który według opisu producenta jest tworzony na podstawie filmu używanego niegdyś w krajach mitycznej Europy Wschodniej do zdjęć rentgenowskich. Pochodzenie tego filmu powoduje, że ma kilka cech. Po pierwsze, jest stosunkowo niskoczuły, bo ma czułość ISO 100. Po drugie, pozbawiony jest warstwy antyhalacyjnej, ponieważ to jest film, który nigdy nie był tak naprawdę tworzony z myślą o tym, żeby robić na nim zdjęcia w normalnych aparatach. Przez to, że film Washi F pozbawiony jest tej warstwy antyhalacyjnej, wszystkie bardziej intensywne źródła światła są otoczone na zdjęciach zrobionych na nim bardzo mocną poświatą, która nadaje im właśnie taki może bajkowy, a może właśnie taki trochę atomowo napromieniowany klimat. Zdjęcia zrobione na tym filmie są też bardzo mocno kontrastowe. I to jest efekt, który też nie jest do zredukowania podczas skanowania, bo ja próbowałem trochę zjechać tymi światłami, żeby one nie były tak strasznie wypalone, ale to zupełnie nie wyglądało dobrze. Te światła, po prostu tam już nie ma danych, one są odcięte i jak się zjeżdżało jasnością samych świateł, to po prostu robiła się zamiast białej plamy szara plama, co wyglądało okropnie. Więc ten film trochę wymusza, żeby podczas skanowania odciąć czernie i przepalić biele. Mnie się to podoba, bo ja lubię, jak film ma swoją charakterystykę i też tak jakby wymusza trochę na użytkowniku, żeby nawet podczas skanowania trzymać się tej właśnie charakterystyki, i to Washi F robi. Tą pierwszą rolkę Washi F w formacie 120 załadowałem do starta 6x6 i pojechałem robić zdjęcia do Shoreham-by-Sea, industrialno-portowej miejscowości niedaleko Brighton, w której byłem już wielokrotnie. Testowałem tam na pewno Sfiemę 125 i wydaje mi się, że jeszcze jakiś film. Wiedziałem, że w Shoreham-by-Sea o określonej porze dnia woda w rzece Adur będzie na tyle nisko, że łódki, które zwykle unoszą się na powierzchni, będą siedzieć w mule. I tutaj nastąpiła pewna synchronizacja stylistyki filmu i tematu do zdjęć. To wszystko, wydaje mi się, dobrze razem zagrało i stworzyło właśnie takie postapokaliptyczne obrazki.
Na brzegu tej samej rzeki Adur znajduje się też osiedle mieszkalnych Barek, które jest jednym z moich ulubionych miejsc w okolicy do fotografowania i do spacerowania. Część z tych barek jest fantazyjnie udekorowana. Część z nich ma swój brudny urok. Jest nawet barka, która wygląda jak okręt wojenny i zresztą jest, z tego co wiem, autentycznym okrętem wojennym, który na stałe zacumował nad brzegiem rzeki Adur. Washi F jest filmem, do którego na pewno jeszcze wrócę. Już w pudełku czeka na mnie ten sam film w formacie 135 do małego obrazka. Po prostu w krajobrazie innych czarno-białych filmów, które testuję, a które z reguły okazują się niczym specjalnym i po nich zawsze wracam do jakiegoś sprawdzonego Ilforda, ten wyróżnia się. Nie znalazłem żadnego innego filmu, który byłby tak wyjątkowy, miałby tak intensywny charakter i po prostu wiem, że jeszcze chcę robić na nim zdjęcia, bo to jest efekt absolutnie nie do podrobienia. Jestem ciekawy, co wy myślicie o takich eksperymentalnych, dziwnych filmach. Lubicie takie filmy, czy może wolicie jakieś sprawdzone Ilfordy czy Fomy? Dajcie znać w komentarzach, a ja się na dzisiaj już żegnam. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. A ja się na dzisiaj już żegnam. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.